Hej, to Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przegląd mojej kolekcji produktów do ust. Troszkę tego jest, nie ukrywam, ale prosiliście mnie o przegląd moich kolekcji i robiliśmy już przegląd paletek i pomyślałam, że usta to jest też akurat taki punkt mojej kolekcji, w której tych produktów jest całkiem sporo i z wieloma ciężko jest mi się rozstać, więc przebrniemy sobie zarówno przez szminki, pomadki, błyszczyki, konturówki, przez wszystko, co posiadam w swojej kolekcji. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Będę się starała również wszystko dla Was swatchować. Mam nadzieję, że ręka mi nie odpadnie. Także zacznijmy sobie może od konturówek. Wydaje mi się, że jest ich najmniej z tego wszystkiego, ale nie wiem, czy to jest mało konturówek. Szczerze mówiąc, zaczynam wątpić w to, że będę wszystko swatchować, ale okej. To zacznijmy sobie może od konturówki, którą mam w Project Pan. Jest to Mio Lip Contour Scriber w odcieniu 01 Cinnamon i to jest taki ciepły brązik. 02 Toffee i ten ma trochę więcej takiego fioletu w sobie. Fajny jest ten kolor. 03 Walnut. I walnut jest jeszcze cieplejszy, bo to jest aż taki ceglany odcień. 05 Nougat, idę nie po kolei, bo ostatni, czwórka jest najciemniejsza. Nougacik jest taki właśnie neutralny, powiedziałabym. No i czwórka Cocoa jest najciemniejszy, dlatego chciałam na koniec go zostawić. I ja będę musiała wszystkie te konturówki obierać, dezynfekować. To może przejdźmy do tych takich najciemniejszych, powiedzmy, czyli właśnie czerwienie, jakieś ciemne brązy. I tutaj mam taki ogryzek w ogóle. Może kojarzycie, ja bardzo w ogóle lubię tą konturówkę. To jest Sephora Lip Liner to Go w odcieniu 18 Deep Brown, ale to jest taki czerwonawy odcień, taki brązowo-czerwony. Bardzo fajny, kiedy potrzebuję do po prostu klasycznej czerwonej szminki, żeby stworzyć fajny gradient i fajną głębię. Czerwieni nie mam dużo. Mam tutaj NYX Line Loud w odcieniu z 12 On a Mission i ta jest troszeczkę taka bardziej wiśniowa, ta czerwień. Taki wiecie, klasyczek musi być. I tutaj mam Hean Sensual Lip Liner w odcieniu 507 Hot Red. I ten, zobaczcie, jest taki bardziej czysta czerwień, taka jasna, bardziej jaskrawa. I jakby jeżeli chodzi o czerwienie, tyle jest mi potrzebne i dla mnie, i do pracy. Więcej czerwieni nie potrzebuję. Mam tutaj również bardzo fajną konturówkę z Vibo Lip Definer Pencil w odcieniu chyba 6. I to jest taki ciemny brąz, ale taki brudny brąz. Chyba jeszcze bliżej musicie podejść. Tak będzie lepiej widać, nie? No właśnie. I z brązików mam tutaj jeszcze też Mio, ale Lip Shaper. On chyba powstał tak, z Beauty V Tricks. Też bardzo fajny odcień, taki troszkę ciemniejszy brąz, ale bardzo użytkowe do jakichś takich fajnych lip kombosów. Ten ma troszeczkę więcej w sobie czerwieni, powiedziałabym. Tutaj mam NYX Line Loud w odcieniu 07 Total Baller. Te są zastygające, te Line Loudy, więc trzeba nimi szybko pracować, ale fajnie się trzymają. I ten jest odrobinę cieplejszy. I mam tutaj jeszcze w zasadzie taką kredkę, ale to jest jakby szminka w kredce, bo to jest taki jumbo pencil z Annabelle Minerals. Bardzo lubię tą kredkę w odcieniu Naked. I to jest taka kredka, powiedziałabym, czekajcie, zrobię sobie tak, na całe usta. Zobaczcie, to jest taki właśnie chłodny nudziak z sporą ilością fioletu w sobie. Także to są moje wszystkie odcienie, takie odseparowane, ciemniejsze, ale mam też tutaj pęczek tych konturówek z Cosmic Brushes, więc może przejdziemy sobie przez nie teraz. I zacznę od tych najciemniejszych, skoro już jesteśmy w takim teamie ciemnych, więc Runway to jest jeden z takich najciemniejszych. To jest taki bardzo ciemny brąz, on wygląda jak prawie że czarny, węgielkowy trochę, ale jest to wciąż brąz, bardzo fajny kolorek. It's a Sign, też ciemny brąz, zresztą widać po obu, czekajcie, pokażę wam, widać po obu, że używane, bo takie są tutaj troszeczkę nieostre, więc akurat przyda im się temperowanie. Tutaj mam It's a Sign, też ciemny brąz, ale no troszeczkę jaśniejszy niż ten prawie że czarny. Odcień Effortless, też bardzo twarzowa konturówka. Effortless to jest właśnie taki chłodniejszy brąz z nutą fioletu. Tutaj mam Invite Only, też bardzo lubię, tu już mamy trochę jaśniejszy odcień.
taki po prostu beżyk. Tutaj coś troszeczkę cieplejszego, jak dobrze kojarzę, Signature. Ja chyba pokazywałam Wam w jednym z odcinków te wszystkie konturówki, no ale jak już robimy swatche, to robimy. Więc mamy tutaj Signature, on jest taki troszkę bardziej idący w brzoskwinie, też nie jest jakiś bardzo ciepły, bo to jest wciąż brązik, ale ma troszeczkę takich brzoskwiniowych tonów. Tutaj mam Unmatched, chyba tutaj cały czas sobie pojadę. I Unmatched ma trochę więcej żółci w sobie, że jest taki no niby chłodny, ale lekko jakby oliwkowo-żółtawy. Bardzo, kurczę, uwielbiam te konturówki, naprawdę. Powiem Wam, że ze wszystkich korzystam i wszystkich używam. No i tu moja chyba ulubiona, czyli Rebel, taki chłodny, jasny brąz, nudziak. No i teraz może przejdziemy sobie do takich nudziaków typowych nudziaków. No i tutaj mam, no już część zeswatchowałam Wam tutaj, jeżeli chodzi o Mio, no bo tutaj chciałam Wam pokazać kategoriami, jakby firmami, ale tutaj mam taki w zasadzie zlepek różnych, także wybaczcie. Tutaj mam Vibo Nude Lips w odcieniu 5. To też jest generalnie brązik, fajny też odcień i widzicie, dużo jest podobnych odcieni, dlatego też prowadzę Project Pen i sobie czasami wybieram, przeglądam sobie te odcienie, patrzę, które są do siebie bardzo podobne i staram się zużywać, więc na pewno gdzieś tam mi się dublują niektóre odcienie albo są do siebie bardzo podobne, szczególnie jeżeli chodzi o brązy, bo brązy ja uwielbiam i nie potrafię sobie odmówić, żeby któryś, nie wiem, oddać, wywalić czy coś. O nie! Zobaczcie, cały taki kawał mi tej konturówki wypadł. To tutaj jest też Mio Lip Shaper z Beauty Vitrix, tylko to jest bodajże 2, nie, 3, She's Nude, więc zesłoczuję Wam z tego, bo szkoda mi teraz temperować. Nudziak, brązik, troszkę chłodniejszy, z nuteczką delikatną fioletu. Już po tych swatchach widzę, że będę miała spokojnie kilka odcieni do używania w Project Pen, bo są niektóre, które są naprawdę podobne. Będę musiała sobie to poporównywać. I chyba jedna z takich najnowszych u mnie Oh My Plump Lip Shaper z Rimmela w odcieniu 050 Cafe Latte. Też bardzo fajna konturówka. Zobaczcie, to jest taka jaśniutka, mleczno-beżowa, może jakaś taka nutka brzoskwini, ale nie jest to taki ciepły odcień. I tutaj mam 2 z Glam Shopu i te już są zastygające. Tutaj mam ombre i ogólnie zastygające pomadki, konturówki, przepraszam, też są bardzo fajne, no bo one będą się trzymały super, nie będą nam, wiecie, robiły, no nie będą się tak mocno rozmazywały i tak dalej, ale też nie wszystko podziałamy z takimi konturówkami. I tu mam mleczną czekoladę, czyli taki, wiecie, mój, jakby powiedziałabym, że kanałowy klasyczek, nie? No, też lubię tą mleczną czekoladę. Taki fajny, chłodniutki. Teraz mnie kusi, widziałam, że wyszedł odcień z Glam Shopu szary nude i chyba też go sobie kupię. I został mi taki pęczek bardziej różowych nudziaków i tutaj też mam zlepek różnych firm. Golden Rose Dream Lips Lip Liner, klasyczków, odcień 521. Tutaj sobie lecimy i to jest taki trochę ciemniejszy, chłodny fioletoróż, taki mauve. NYX Line Loud to jest 13, Fierce Flirt, też bardzo lubiany odcień, taki do makijaży typu ślubniaczki i tak dalej, bo to jest taki chłodny, jaśniutki, pastelowy róż. Wezmę dla Was, pokażę te 2 z Hean. Klasyczek, którego też możecie tutaj kojarzyć z kanału, czyli Hean Sensual Lip Liner w odcieniu Antique Rose, czyli 515, aż dziwne, że nie pamiętałam. 515 Antique Rose. I widzimy, że to jest taki właśnie coś między brązikiem a różem, taki zgaszony róż, brązowawy, różany, bardzo fajny odcień, mega uniwersalny. No i tutaj mam odcień Nougat. I jak widzicie, on z Nougatem niewiele ma wspólnego, to jest 502, bo to jest taki bardzo ładny, cieplejszy róż. Wciąż delikatnie zgaszony, ale już taki troszeczkę idący w cieplejsze tony. Lip Contour Scriber i Lip Shaper z Mio. Tutaj Lip Shaper Beauty Vitrix 02 Dear Rose. Ten jest też bardzo taki lubiany, twarzowy i często właśnie nazamiennie z tym z NYXa sobie używam, bo są takie dosyć podobne, takie brudniutkie różyki. I tutaj mam Mio Lip Contour Scriber w odcieniu 11 Jules i jak się nie mylę, to ten kolor pojawił się w kolekcji z Figaszewską, z tą taką paletką 5 gotycką.
I to jest taki brudasek, taki wiecie, szarawy fiolet. Bardzo fajny. Bardzo lubiana przeze mnie konturówka Stars i Oternity, czyli z Magdą Wołosewicz. Odcień Nude Otter. To też taki jeden z moich ulubieńców. Bardzo często używam. I na deserek coś trochę droższego. Wisel Love Nude Kiss Shaper Sculpting Lip Liner. Świetne są te konturówki i świetne są też te pomadki z tej serii, później będę Wam pokazywała. Uwielbiam i uważam, że są warte swojej ceny. I tutaj mam tak, 44, to tutaj może niżej sobie zjedziemy. Zobaczcie, taki delikatny, jaśniutki, pastelkowy odcień różu. Śliczny, taki ożywiający troszeczkę, ale wciąż jaśniutki, delikatny. Numerek 1. Ten jest taki bardziej nudziakowo-brzoskwiniowy, ale troszeczkę brudny. Jakby róż z brzoskwinką. Brudny róż z brzoskwinką pomieszać. I mój chyba ulubieniec, czyli 103. Tak. Brązik, taki brązik, ale też on coś tam w środku ma w sobie. Taki sherry cola, troszkę z Coca-Colą taki pomieszany. Piękne. Jeżeli chodzi o konturówki, to wszystko, ale mam też taką konturówkę w pisaczku, czyli NYX Lip Lingerie odcieniu 05 Lip Lock. To może tutaj Wam pokażę. To jest taki, wiecie, taki markerek w formie konturówki. Też fantastyczny produkt i to są chyba wszystkie moje konturówki. Mam też konturówki, które pokazywałam Wam w ostatnim odcinku, czyli te lip linery z Belle w 4 różnych... zaraz mi tu wszystko poleci. W 4 różnych odcieniach. To jest troszkę inna formuła, ale możemy je ewentualnie zaliczyć do konturówek. Natomiast nie wszystkie z tych produktów na pewno ze mną zostaną. 02 Tasty Caramel, 01 Pinky Promise. Co tu się stało? Okej. To może tutaj Pinky Promise. Velvet Mauve i 04 Trendy Fuchsia. Tutaj takie trochę żywsze te kolorki są. Już mam 20 minut filmu, a jeszcze... Ja nie wiem, czy ja dobrze to rozplanowałam, żeby wszystko zrobić w jednym odcinku, wiecie? Chyba nie damy rady tak zrobić w jednym. No dobra, będzie bardzo długi. Okej, także tutaj wszystkie moje konturówki. Tak, jest. Lubię konturówki, jak widać. Przechodzimy sobie do tintów, bo mam tutaj tylko 2. Jeden z nich to są wiśnie z Glam Shopu, takiej walentynkowej kolekcji. To już nie jest jakiś najnowszy produkt, rzadko używam, bo po prostu rzadko ostatnio robię już takie sobie kolory na usta, jakoś tak. Wydaje mi się, że i moje preferencje i trendy się trochę zmieniły, ale wiecie, czasami się przyda nawet pod jakiś ciemniejszy kolor ust, na zasadzie jakaś czerwień czy jakieś bordo, żeby się nie zjadały. I tutaj mam tint z Belle i Fog in the Garden, Magic Lip Tint w odcieniu Earl Grey i on jest taki właśnie fajny, brązowy, zgaszony i taki właśnie lubimy. Znaczy w sensie ja lubię. Także tutaj takie 2 tinty. I z błyszczyków mam oczywiście mój błyszczyk, który zużywam w Project Pen, to jest w zasadzie olejek Stars i Blanket. Taki wiecie, no niemalże bezbarwny. Tutaj Wam go pokażę z taką leciutko różową nutką. Ja go trzymam w łazience, żeby sobie pielęgnować nim usta. Flower Nose The Sweet Bear Collection Coating Lip Jelly. Ja go dokładam jako błyszczyk, bo on w zasadzie no, nie jest taką do końca szminką, nie? Tylko właśnie z czymś takim błyszczkowatym troszkę. O, widzicie, to się tak błyszczy jak błyszczyk. I mamy taki bardzo ładny malinkowy odcień. On normalnie na ustach jest jeszcze mniej widoczny, bo tutaj nałożyłam grubą warstwę. No wiadomo, jak się go rozłoży ten kolorek, to zobaczcie, jest też taki półtransparentny. Ale bardzo fajny jest ten produkt. Super mięciutkie usta są po nim, więc jest bardzo przyjemny. Moje 2 ukochane błyszczyki Belle i Red Lipstick Monster Ultra Sparkly Gloss w odcieniu 01 Dewy i 04 Stormy. Zobaczcie z bliska, że one mają naprawdę sporo prześwitów, bo ja je naprawdę katowałam swego czasu. Jakby nadal ich używam, po prostu zależy od makijażu. Więc tutaj mam jedynkę z taką w zasadzie różowo-fioletowo-niebieską drobinką. Tu widzicie na niebiesko, a jak widzicie tam pod innym kątem to jest różowo-fioletowe. A tutaj jest ten
szaro-srebrny powiedzmy. Z drobinkowych mam jeszcze taki z Hintora, to jest 0,99. Znacie te błyszczyki z Hintora, ja je bardzo namiętnie używam i ten jest taki właśnie, o zobaczcie, srebrzysty, ale na ustach, wiem, że to się wydaje takie, wiecie, too much, ale to wygląda obłędnie na ustach. Tutaj jest ten czarny, 0,97 i zobaczcie, to jest jeden swipe i jest totalnie czarny, fantastyczny jest, ale też bardzo go lubię tak sobie rozklepać i on tworzy wtedy taki, wiecie, taki sinawo, no to taki fajny kolor ust. Jak mam jakieś chłodniejsze make-upy artystyczne, to właśnie taki brudek, żeby zrobić na ustach, wygląda znakomicie. 0,94, taupe z nutą fioletu, 0,96, dobrze, troszkę jaśniejszy i 0,0, taki jaśniutki, mleczny, ale właśnie też chłodny, prześliczny jest. Tutaj taki nie do pary troszkę. Bardzo fajny też błyszczyk Butter Me Up, Oh My Gloss, Lip Butter Balm, nie wiem co jest nazwą, z Rimmela w odcieniu 001 Latte Delight. Nudziaczek, fajnie nawilżający. O, taki leciutki brązik. Flower Nose, to jest ta sama kolekcja, czyli Shell's Jewel, ale mam dwa odcienie. Tu mam 0,7, w ogóle cudowna jest formuła tych błyszczyków, uwielbiam, dają super intensywną taflę. Tutaj na słoczu tego nie widać, ale usta się tak błyszczą. Jeszcze ma to prześliczny taki jakby jabłuszkowy zapach, jakieś takie żelki jabłuszkowe, coś takiego kwaskowego. I jeszcze mają takie leciutkie chłodzenie. To nie jest mrowienie takie miętowe, tylko taki chłodek. No jest niesamowita ta formuła. I 0,8 Coconut Latte. Zobaczcie, o, więc ten jest taki troszeczkę bardziej w brzoskwinkę, troszkę, a ten taki bardziej neutralny. Oba są brązikowe, tak jak Sysia lubi. Tutaj mam jeszcze Tinted Lip Oil z Cosmic Brushes z tej kolekcji Starlight Society. Świetne są te olejki, też bardzo przyjemna formuła nawilżająca, pielęgnacyjna, więc tutaj mam ten bordowy, ale wiecie, on jest taki półtransparentny, ale też fajnie, że te bordo jest takie właśnie zgaszone, brudne. No i tutaj ten taki turkusowy, fajny do ochładzania ust, bo zobaczcie, że jak się go tak troszkę więcej nałoży, to widać taką lekko sinawą poświatę, ale on jest taki mocno transparentny. Tutaj mam jeszcze w zasadzie dwa te same. To jest Lux z Glam Shopu w odcieniu Viral. Jest tak świetny ten odcień, że mam jeden po prostu taki klientkowy i jeden jest mój, bo jak go wiecie, używałam na usta, no to już nie użyję na klientce, więc to jest taki jakby odrębny klientkowy, sobie go odstawię na bok, a ten mogę Wam bezpośrednio zasłoczować. Bardzo twarzowy nudziak właśnie dla klientek. I tutaj mam jeszcze odcień Karo, ten już muszę sobie pobrać szpatułką. Też miałam dwa i nie wiem co się stało z jednym. Ten jest klientkowy też i ten jest bardziej brzoskwinkowy. Tutaj mam jeszcze taki bezbarwny olejek w zasadzie, taki po prostu kiedy bym potrzebowała bezbarwnego produktu, to też taki raczej, to jest w ogóle Bell, po prostu bezbarwny. Musi być. No i mam jeszcze jeden Han Hydro Boost w odcieniu Rose Dust 53. Fajny, delikatnie brudny, ale wciąż twarzowy, taki leciutko ożywiający kolor ust, ale nie neonowy. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o nawilżacze, olejki, błyszczyczki, to jest tyle, więc w sumie nie jest aż tak dużo. Wydawało mi się, że chyba więcej tego mam. Przejdźmy sobie może do dziwolągów, czyli takich wszystkich bardzo dziwnych odcieni pomadek, mniej więcej takie coś, jak mam na przykład dzisiaj na ustach. Mam zbiór takich pomadek, niektóre są trochę starsze, bo to nie są rzeczy, których używam bardzo często, ale lubię je mieć właśnie na wypadek, gdybym potrzebowała, wiecie, wyżyć się artystycznie i żebym miała właśnie tego typu rzeczy. Więc mam tutaj tak, NYX Smooth Whip w odcieniu 21 Blanki, czyli taki bardzo intensywny, smerfowy odcień niebieskiego. Robiłam z nim kiedyś makijaż, chyba nawet nie jeden. Fajny do takiej, wiecie, zabawy właśnie makijażowej. Berry Bed Sheets 11 i to jest taki bardzo ciemny fiolecik, już oczywiście bardziej taki, no nie wiem, normalny. Mam tutaj też już Discontinued Fenty Beauty Mademoiselle w odcieniu Tiger Teeny, taki, słuchajcie, pomarańcz. Taki po prostu rudy dziad. Patrzcie na to w ogóle. Wow! Ale fajnie wygląda na przykład z brązową konturówką. Bardzo użytkowo. Rewelacja. Mam tutaj również takie pomadki z Sephory. Tu mam jeszcze jeden odcień gdzieś tutaj.
taki wiecie, brązik, ale tutaj mam właśnie czerń, taką klasyczną matową. Gdybym chciała, żeby ta czerń, którą mam na ustach, żeby była super trwała, albo jako właśnie taki kontur, to mam właśnie te z Sephory pomadki, to jest Cream Lip Stain, odcień 28 i to, co mam między innymi dzisiaj na ustach, czyli odcień 136, użyłam jako bazę, jako taki wiecie, kontur, ale rozmazałam sobie to jeszcze troszeczkę i wklepałam inną pomadkę, także taki wiecie, taki po prostu intensywny, ciemny fiolet, trochę taki halloweenowy, ale też uważam, że fajnie wygląda. I właśnie mam go dzisiaj na ustach razem z tą pomadką LA Girl Lipify Stylo w odcieniu edgy. Fajny, taki mega brudny, też fiolet, ale taki mocno zszarzały. I tym sobie tak delikatnie rozmazywałam granice i na koniec tak lekko doklepałam sobie na wierzch tą pomadkę, żeby po prostu było bardziej komfortowo mi mówić. I tą w ogóle dostałam od mojej Wicki, która wie, że lubię jakieś takie crazy kolory na ustach i też mam jeszcze dwie, zaraz Wam pokażę. Także taki właśnie brudasek, ten jest doskonały do wszystkich takich brudnych makijaży typu Dead Fairy Makeup, typu Goblin Core, typu jakieś takie wróżkowe, leśne klimaty, ale takie wiecie, troszkę bardziej grunge'owe. Świetna jest ta pomadka. Jakby formułowo będzie się zjadała, będzie się rozmazywała, więc nie jest jakaś tam, wiecie, nie wiadomo jaka, ale no wiecie, to są raczej takie okazjonalne rzeczy, więc aż tak bardzo na formułę nie zwracam uwagi. A, jeszcze ze Smooth Whipów mam odcień Pillow Fight 10. To Wam zesłoczuję może tutaj u góry. Taki po prostu super intensywny malinowy, ale wiecie co? On jest bardzo ładny, ten malinowy, bo są takie róże, później będziecie widziały, o na przykład tutaj dany Samayorik, zobaczcie ten, to on jest taki już taki Barbie, taki plastikowy, a on jest taki troszkę cieplejszy, no powiem Wam, że jak się go tak delikatnie doklepie na usta, albo z jakąś konturówką, to on naprawdę potrafi fajnie wyglądać. Wydaje się taki, wiecie, ostry, ale jest twarzowy, jest naprawdę twarzowy. No i jeszcze dwie pomadki z LA Girl, to jest Matte Flat Velvet Lipstick i tutaj mam szarą. To też dostałam właśnie od mojej Wicki i tutaj mamy takiego szaraczka, jest po prostu świetny, po prostu odcień betonu, świetnie do różnych artystycznych rzeczy, ale też ja czasami sobie po prostu nakładam, wiecie, jakąś pomadkę, jakiś błyszczyk i chcę go delikatnie ochłodzić, biorę sobie troszeczkę tego, leciutko wklepuję i mam, wiecie, fajnie taki ciekawy, brudny odcień na ustach. I odcień, mówiłam jaki to odcień? To był odcień Poetic, a tutaj mam odcień Blue Valentine. Też bardzo ciekawy odcień, taki granat, coś między granatem a morskim, taki trochę, no, coś między granatem a morskim. Bardzo ciekawy odcień, też taki nieco trupi, ale ciekawy i całkiem mają przyjemne formuły. Nie są super trwałe, nie zjadają się jakoś ładnie, ale mówię, raz na jakiś czas lubię takie coś mieć. Więc to jest taka, wiecie, taki zestaw dziwolągów. Jeśli w tle słyszycie jakieś takie odgłosy, to wybaczcie, remont tutaj mam po sąsiedzku, że tak powiem. Nie jestem w stanie tutaj nic z tym zrobić. Mam nadzieję, że nie słychać tego tak bardzo. Może jak na słuchawkach pewnie oglądacie, to może bardziej. Także przejdźmy sobie w takim razie do pomadek matowych. Ogólnie pomadek płynnych, może tak. I w tych pomadkach płynnych mam całkiem sporo czerwieni. Sporo. Tyle mam czerwieni. I zacznijmy sobie od tych Belle i Fog in the Garden. Uwielbiam te pomadeczki, uwielbiam. Piękny zapach, piękny kolor i pięknie wyglądają na ustach. Bardzo często, jak noszę czerwień czy jakieś takie ciemniejsze klimaty, to bardzo często noszę właśnie te. To był odcień 02 Cherry Pie i tutaj 03 Red Velvet. Taki wiecie, czyściutka czerwień. Świetnie wygląda kombinacja tych dwóch albo z jakąś ciemniejszą konturówką. Znakomite są, znakomite. A jak już jesteśmy przy nich, to od razu pokażę Wam też 01 Brownie. Też bardzo lubię ten odcień. O, z tej kolekcji. Mam wszystkie i z ręką na sercu wszystkich używam. Uwielbiam. I to są formuły niezastygające, matowe, takie piankowe, ale nie zastygające. Natomiast tutaj mam taką już zastygającą pomadkę. To jest L'Oreal 425 Matte Resistance After Work Drinks. To właśnie kiedy potrzebuję
takiej bardzo trwałej, ciemnej pomadki. Przepiękny odcień takiej głębokiej wiśni, takiego wina. Tutaj mam 50 Voyager z Superstay Matte Ink. Ten jest jeszcze troszkę mocniej idący w brąz. Też świetny odcień. Uwielbiam na jesień. Jesienne make-upy to od razu mi się kojarzą właśnie z tą pomadką. I mam tutaj też winylka. Chyba jedyny jaki mi został, bo większość się albo zepsuła, albo gdzieś tam oddałam, albo coś tam z nimi zrobiłam. I tu mam taką bardzo intensywną czerwień. To jest 25 Red Hot. Taka wiecie, neonowa wręcz. Powinien trafić do tych moich dziwolągów, bo ona jest coś między pomarańczem a czerwienią. Taka pomidorowa czerwień. Zobaczcie. Pikantna. Bardzo pikantna. No i tutaj mamy już błyszczące wykończenie, ale jest ona bardzo trwała. Z pozostałych matowych, płynnych pomadek mam tutaj brąziki, nudziaki i tak dalej, więc tak jak Wam już pokazywałam, mam tutaj jeszcze tą Sephorę, ale jest nieotwierana, więc nie będę jej otwierała. Ja ją sobie kupiłam z myślą, gdybym chciała mieć po prostu ciemne, brązowe usta, trwałe, żeby to się trzymało, to jest ona taka, wiecie, moja zapasowa pomadka, więc nie otwieram jej, po prostu taki ciemny brązik. Mam też Liquid Lipstick z Cosmic Beauty, też z tej kolekcji Starlight Society. To jest taki fajny, szarawy brąz, szarawo-oliwkowy właściwie. Tutaj też jeden z moich ulubionych takich brudnych brązików Deep Nougat z LH Cosmetics Velvet Couture. Zobaczcie, też widzimy, że ma sporo takiej w sobie szarości, oliwki, czegoś takiego, więc nawet chłodniejszy niż ta z Cosmic Beauty. I mój ulubiony taki blady nudziak, czyli Stars Eternity 01 Whatever. Bardzo lubię do lip combosów, gdzie zależy mi, żeby usta były takie po prostu blade. Jasne, blade, z jakąś taką chłodniejszą konturówką jasną. To jest po prostu złoto. Czy ja mam jeszcze jakąś matową pomadkę, o której, nie wiem, zapomniałam, pominęłam? Chyba nie. Chyba z takich płynnych to jest wszystko. No i plus te, które widzieliście ostatnio, te winylki, które widzieliście ostatnio w odcinku. Vinyl Lips z Belle, więc przebrnijmy sobie również przez nie szybko. Ale tak jak mówiłam, nie wiem, czy zostawię wszystkie, no bo raczej wszystkich nie zużyję. 01 Pinky Promise, 02 Tasty Caramel, bardzo ładny, ten mi się bardzo podoba, takie moje klimaty, ale wiecie, ile można mieć pomadek w takim kolorze. Ten mi się też bardzo podoba, 03 Velvet Mauve, taki chłodny fiolecik, ale też nie za zimny i nie za intensywny. I 4 Trendy Fuchsia, totalnie nie mój kolor, ale jest też mega ciekawy. I z płynnych pomadek to byłoby wszystko. Także tutaj rozpiętość kolorystyczna jest całkiem spora. Mam również takie palety pomadek, które zabieram ze sobą zawsze na zlecenia, albo kiedy po prostu klientka przyjeżdża do mnie, to mam takie palety z różnymi odcieniami, żebym nie musiała po prostu brać miliona szminek, żebym nie musiała szukać odpowiedniego odcienia. Po prostu wystarczy, że biorę sobie wiecie, paletkę i już wiem, który odcień będzie pasował dla mojej klientki najlepiej. Więc większość kolorów mam tutaj też, bo na przykład są, nie wiem, poprzekładane i część jest po prostu dla klientki, część jest dla mnie. Także wybaczcie, ale tych nie będę swatchować, bo po prostu too much dla mnie. Ja już jestem mega zmęczona. Pokażę Wam po prostu, co to są za paletki. Więc tutaj mam takie jakby oryginalne palety od Danessy Myricks. To są Luxe Cream Palette i ta jest bodajże The Nudist, a ta jest The Feminist, czyli mamy tutaj odcienie nudziakowe, zobaczcie, ciemne brązy, takie różobrązy, jakaś brzoskwinka, tego typu odcienie, a tutaj mamy bardziej róże, odcienie mauve, też jakieś takie pomarańcze, troszkę żywsze kolorki. Bardzo fajne kremowe szminki, bardzo takie przydatne, bo mogę sobie, wiecie, jak mam wiele rzeczy w jednym miejscu, to mogę sobie je po prostu pomieszać nawet i dopasować idealnie odcień dla mojej klientki czy modelki. Więc to są takie palety, które nie wiem, czy one są ciągle dostępne jakby do sprzedaży, ale no po prostu tak już skomponowane, że tak powiem. Wiem, że były też jakieś takie mniejsze, że chyba 5 kolorów było, ale te są dla mnie po prostu do pracy bardzo wygodne. Zresztą widać, że może nie wszystkie odcienie, ale że są takie, wiecie, ponabierane szpatułką, bo właśnie bezpośrednio szpatułką albo takim jednorazowym aplikatorkiem nabieram. I tutaj mam paletki, które skomponowałam sama. Ja kupiłam te komponenty, czyli te opakowania na jakiej, nie wiem, na Temu albo na AliExpress. Bardzo w ogóle ciężko znaleźć mi było takie odpowiednie formaty, ale mam i tutaj mam po prostu te pomadki podzielone na odcienie. Czyli tutaj mam właśnie takie ciemniejsze, czerwienie, brązy, borda.
Tak, i tutaj mam przeróżne i Romand, i Yves Saint Laurent, i Armani, L'Oreal, Flower Nose, mam też jakiś Hean, Belle, nawet jedną, także tutaj są bardzo różne odcienie, ja mam je sobie tutaj pozapisywane, co jest co, żebym czasami łatwiej mi jest sobie przypomnieć, że o, ta szminka by pasowała, to sobie mogę tutaj przeczytać, także wybaczcie, nie będę Wam tego swatchowała wszystkiego. Niektóre pomadki mam, tak wiecie, osobno, więc ewentualnie je sobie zeswatchujemy, bo to są takie już dla mnie. Tutaj mam bardziej takie róże, czyli mauve'owe odcienie, takie właśnie nudziaki, ale różowe. I tutaj też mam przeróżne. Mam Flower Nose, mam YSL, mam Belle, mam Glam Shop, mam Stars, mam Mio. No, także też taka mieszanka, po prostu te kolory, które wiem, że będą się fajnie sprawdzały. Tutaj na przykład widzimy taki bardzo intensywny róż, ale on jest półtransparentny i on przepięknie ożywia kolor ust. Dla pań takich plus 50 przepięknie ten kolor wygląda, wbrew pozorom, bo on się wydaje po prostu masakryczny. A to jest YSL Volupte Shine numer 49, jakby ktoś był zainteresowany. Także tutaj mam różową i tutaj mam takie nudziaki bardziej nudziakowe, beżowe, brązowe, jaśniejsze, ciemniejsze i tak dalej. I tutaj też mieszanka wszystkiego. Mam Charlotte Tilbury, mam Glam Shop, mam Mio, mam L'Oreal, mam Hean, także też przeróżne pomadki, moje ulubione, jakieś powybierane. Tu widzę, muszę uzupełnić już jakieś tam niektóre, także tak, także bardzo fajne są te paletki, bo nie ma, wiecie, nie są one wielkie, więc bardzo wygodnie jest mi zabrać, wiecie, taki zestaw. Kilka konturówek, ze 2-3 błyszczyki i mam po prostu już wszystkie produkty do ust potrzebne i żadna klientka mnie nie zaskoczy swoim wyborem ewentualnie. Gdyby chciała na przykład jakiś czerwony albo jakiś intensywnie różowy, to jestem przygotowana. I właśnie przez to, że nie są bardzo głębokie te zagłębienia, te krateczki, no to też tej pomadki nie ma bardzo, bardzo dużo, dzięki czemu mogę na świeżo sobie na przykład zmieniać te kolory, czy dokładać, czy coś tam. Także to są takie, wiecie, moje po prostu klientkowe rzeczy. A tutaj mam na stole pomadki, które część z nich była właśnie przełożona do tych paletek, jak są jakieś takie moje ulubione kolory, a część z nich po prostu jest moja, więc mogę Wam bezpośrednio zeswatchować. Mam tutaj taki zestawik tych pomadek Cosmic Beauty z tej kolekcji takiej, wiecie, tam ze śmiercią. Jedna jest tutaj w odcieniu, to są jakaś kolekcja była jesienna czy coś i to jest Ginger Snap, taki rudawy brązik, taki już cieplejszy, pomarańczowy, ceglany, a reszta będzie chłodna. Będę po prostu brała jak mi po prostu się idzie. CEO. I te będą raczej po tej chłodnej stronie. Widzimy, że CEO jest takim bardzo jasnym nudziakiem z odrobiną różu. Mink, mega chłodny, już taki idący pod szarość. Najbardziej szara szminka chyba, jaką posiadam z tych nudziakowych, a nie prawdziwie szarych. Play It Cool. Bardzo jasny, taki korektorowy odcień na usta, ale chłodnawy, że on widzi też ma takie lekko szare nutki. Tutaj mam Impeccable, troszeczkę ma w sobie więcej fioletu, też jest, wszystkie są chłodne, więc będę się powtarzać. Perfect Pout i ten ma więcej w sobie różu. Nostalgia też jest bardzo fajny. Tu widzimy trochę więcej żółci w tym odcieniu. Gifted, no chodź tutaj. Gifted jest trochę ciemniejszy i ma sporo fioletu w sobie. Tu jest 90s, taki 90sowy brązik. Zobaczcie, to jest też doskonały odcień. 10 out of 10, taki bardzo ciemny. Bardzo, bardzo ciemny. Jak widzicie, to są wszystko po prostu moje pomadki. Raczej to nie są kolory takie klientkowe, bo one są takie mocno skrajne. I She's an Icon. Też brązik, ale taki troszeczkę cieplejszy, ale też z nutką różu. To są moje wszystkie Cosmic Brushes odcienie. No i teraz jeden wielki miszmasz przeróżnych szminek. Także zacznijmy sobie od tych, które mam w Project Pen, czyli mam tutaj Flower Nose, to jest kolekcja Little Angel 06 Lyric Poetry, taki piękny jest, ciemniejszy,
taki różowo-bordowy. Uwielbiam tą formułę, bo ona jest taka piankowa, bardzo delikatna, rozciera się do takiego idealnego, miękkiego, pudrowego efektu. Tutaj mam Romance Zero Matte Lipstick 05, też z mojego projektu. Widzimy, że ta jest też taka rudawa troszkę, ceglana, ale ma w sobie więcej różanych tonów niż na przykład ta, bo ta jest taka typowo po prostu już pomarańczowa, no nie? Więc to są moje szmineczki z projektu. I jak już jesteśmy przy takich klimatach koreańskich, japońskich i chińskich, Cause Flower Nose, Bunny Garden Collection B06 Blue Ribbon. To jest przepiękna, błyszcząca szmineczka. W ogóle ten kolor, normalnie ja powinnam go chyba sobie kupić i dorzucić do kufra. Przepiękny, taki odświeżający kolor ust, ożywczy, ale niezbyt neonowy. Chociaż tutaj w porównaniu do nich on się wydaje neonowy, ale to są bardzo brudne odcienie. Tutaj też Bunny Garden 07 Earl Bunny. Taka pomadka, też piankowa formuła. Znów coś między różem a brązem. Taka róża herbaciana. No, z leciutką nutką brzoskwinki. Przepiękny. Tutaj mam, co to była za kolekcja? Choć nie pamiętam, co to była za kolekcja. To jest też Flower Nose 08, ale nie pamiętam nazwy kolekcji. I ta też przepięknie się błyszczy. I też taki klimacik troszkę między bordo a herbacianą różą. Takie klimaciki. Bardzo lubię te pomadki. Może tego aż tak nie widać, bo ja nie używam ich bardzo często na kanale, bo często skupiam się na ustach i to do ust, na oczach i do oczu dopasowuję resztę makijażu, ale w takim codziennym make-upie, jak tam wiecie, robię coś tak na szybko, to bardzo często właśnie po te flower nose'owe pomadki sięgam. Będę się starała tak firmami troszkę iść, ale tu jest dużo takich, wiecie, randomowych, jednych kolorków i tak dalej, więc tutaj mam kilka szminek z Mio. Tu mam Balm Springs, czyli taki po prostu balsam nawilżający z nutką koloru. To jest 04 Hollywood, taki delikatny, pięknie pachną mango. I wiecie, nudziaczek delikatnie brązowy, półtransparentny. Tutaj mam First Kiss szminki i tu jest 04 Cold Chestnut, taki ciemniejszy brązik, ale on ma taką fajną, nawilżającą formułę. I te First Kiss właśnie też są fajne, bo mają takie właśnie dużo brązików tutaj jest. 03 Warm Walnut, tutaj sobie zobaczcie, troszeczkę cieplejszy i troszeczkę jaśniejszy przy okazji. I 01 Wild Rose, ten jest taki delikatnie różany, ten jest prześliczny też, bardzo twarzowy. One są bardzo fajne, bo też są takie nawilżające, takie kremowe, nawilżające, bardzo przyjemne formuły. Tu mam Stars High Shine Melting Lipstick w odcieniu, to była chyba randka 02. I ona jest taka, wiecie, wyklikiwana i ma taki delikatnie brzoskwiniowy odcień, jaśniutka, nawilżająca. Bardzo fajne też były te pomadeczki. Tu mam jedną z Annabelle Minerals w odcieniu Brown Fig. Też uwielbiam ten odcień, bo ma w sobie troszkę brązu, ale troszkę też fioletu. Piękna jest. O Discontinued Fenty Beauty mam jeszcze jeden odcień Shawty i to jest taki fajny brązik. Teraz tych brązików mam dużo, ale kiedyś właśnie jak miałam jakby po raz pierwszy tą pomadkę, to nie miałam za dużo, wiecie, na rynku w ogóle nie było dużo brązów i tak bardzo ją chciałam mieć, także mam, ale teraz w skali tego, ile mam tych pomadek, to mogłabym sobie ją w sumie zużyć, bo już jest trochę stara. Mam tutaj również jedną pomadkę z RMS, uwielbiam tą formułę, to jest Legendary Serum Lipstick w odcieniu Monika, natomiast gdybym miała wybierać, wolałabym wybrać jakiś jaśniejszy odcień, jak uwielbiam tą wisienkę, natomiast to jest nawilżająca formuła, więc wolałabym, żeby była w jaśniejszym kolorze i też dlatego aż tak bardzo często jej nie noszę, no bo wolę jak te, wiecie, usta ciemne tak się fajnie gdzieś tam trzymają, ona się tak zjada, tak ale jaśniejszy odcień zdecydowanie chętnie bym sobie kiedyś kupiła, ale nie wiem kiedy to będzie, bo mam tyle tego, że I don't know. Słuchajcie, mam 3 szminki z Glam Shopu. Było ich więcej, ale ostatnio mi się przeterminowały i to są te, które mi zostały. Idealny nude, bardzo, bardzo lubię. Tutaj mam idealny nude. Widzicie, nudziak z taką nuteczką fioletu. Tutaj mam ślubną, ślubną mam też przełożoną do tamtych paletek. Bardzo fajny odcień, no właśnie taki ślubny. On jest mega jaśniutki, więc on tak się na początku wydaje trochę too much, że jest za blady, ale z konturóweczką rewelacja, jest naprawdę świetny.
I tutaj mam, słuchajcie, taflę, glazurkę. I tą muszę też już Wam zasłoczować szpatułeczką zdezynfekowaną. To jest też taki odcień, ja bym bardzo chciała go w formie klasycznej szminki, bo to jest dosłownie odcień, który pasuje każdemu, każdej klientce z ręką na sercu, nie? No oczywiście, no każdej, nie? Bardzo, bardzo wielu osobom pasuje. Zobaczcie, taki leciutko przybrudzony, ale ożywczy, ale nie za bardzo. Piękny, świetny kolor i w ogóle mam jej dotąd, więc jestem ciekawa, jak długo jeszcze będę ją zużywać. Mam tutaj też kilka różnych odcieni z Hean, więc lecimy sobie od Say Nude, odcień 42 Chill Out, tutaj w tych fajnych opakowaniach, takich wyklikiwanych. I tą chill out chyba też mam gdzieś wyłożoną, wiecie? Tak mi się wydaje, do któregoś z tamtych, bo ona jest taki bardzo uniwersalny jest ten brązik, bo on jest też właśnie z taką nuteczką czegoś, taki nie jest taki brązowo-brązowy jak ten, tylko taki fajny. Mam tutaj oczywiście również Hean Luxury, który kiedyś miałam wszystkie możliwe kolory, no ale po prostu mam tego za dużo, żeby wracać do tych kolorów. 709 My Favorite, klasyczna czerwień, moja ulubiona czerwień i kiedyś już ją miałam. Już mi się przeterminowała, używałam jej, ale przeterminowała się i kupiłam sobie nową. Tak bardzo lubię tą czerwień po prostu i kocham w ogóle formułę tych szminek. Ja bym chciała, żeby one wróciły, rozpopularyzowały się, żeby pojawiało się więcej odcieni. Są po prostu genialne. I 704 Posh Girl i jestem pewna, że Posh Girl też jest gdzieś wyłożona, bo to też jest wbrew pozorom bardzo udany odcień i bardzo twarzowy, do wielu make-upów pasuje. On się tutaj wydaje taki mega brudny i mega ciemny, ale wierzcie mi, że jest świetny. Jak się go nie nałoży za dużo, tych szminek się nie da nałożyć za dużo, bo one są bardzo gęste. Doskonały. Doskonałość roku po prostu. Mój jeden z ostatnich ulubieńców, czyli Juicy Lips w odcieniu 06 Sunset Sorbet. Troszeczkę dla mnie za mocno perfumowane, ale ten odcień jest po prostu prześliczny. To jest taka brzoskwinka, łosoś z drobinką błyszczącą. Do takich delikatniejszych, jaśniejszych makijaży. Coś pięknego. I tutaj też jest bardzo fajny odcień Hean Matte Tense Lipstick w odcieniu Bliss. Różyk. Bardzo ładny różyk, słuchajcie. Ładny, brudny różyk. I też rozważałam, czy go nie dorzucić do tej palety mojej, ale mam któryś mam podobny, więc już tak sobie odpuściłam, ale też jest bardzo, bardzo ładny. Jak potrzebuję takiego ładnego różyku, nie za sinego, nie za różowego, to jest taki właśnie idealnie gdzieś pomiędzy. Tutaj mam oczywiście również Clinique Black Honey, coś między, wiecie, balsamem, a pomadką, a błyszczykiem. Uwielbiam. To jest tak wspaniały produkt, kocham. Nie muszę go chyba nikomu przedstawiać, tak mi się wydaje. Tutaj mam dwie pomadki z L'Oreal. Ostatnio jedną zdenkowałam i mam też jeszcze tam troszeczkę chyba jej przełożonej gdzieś. I zostało mi odcień 300 i odcień 200. Więc odcień 300, czyli taka wisienka, prezentuje się w ten sposób. Taka, wiecie, klasyczna czerwień idąca bardziej w wiśnie. A tutaj mam odcień 200, znacznie cieplejszy, taki lekko brązowo-rudawo-różany. Bardzo fajny też odcień. Tu się nie wydaje jakiś bardzo ciemny, ale jest taki statement na ustach, nie? Więc bardzo, bardzo fajny. Oczywiście Pillow Talk od Charlotte Tilbury też mam wyłożony do tamtych więc tutaj mogę sobie Wam pokazać. O, klasyczków po prostu must have i naprawdę bardzo twarzowy do wielu makijaży. I zostało mi kilka pomadek z Yves Saint Laurent. Nie wierzę, że przez to wszystko przebrnęliśmy. Jestem w szoku. I tutaj mam, ale się słuchajcie, nagadałam. Rouge Pure Couture de Bold i odcień 08. Też mam je gdzieś tam wyłożone. 08, troszkę bardziej coś między różem a brzoskwinią, bym powiedziała. I tutaj mam 10. One są dosyć podobne do siebie. I ten jest, zobaczcie, naprawdę są podobne. Ten ma chyba więcej, nie, ten jest troszkę bardziej czerwony, idący bardziej w róż. Ten jest bardziej w czerwień, ten jest bardziej w róż. Bardzo są podobne, czasami ich nie rozróżniam. Żeby wybrać ten, który mam w głowie, to muszę sobie często zesłoczować je. I słuchajcie, te ostatnie nowości YSL i to jest Love Nude Lip Blusher. Są po prostu genialne. Takie mają formuły, takie mają kolory, wow, rewelacja, kocham je. I tak, 01, znakomitość. 7, słuchajcie, znakomitość. I 44, ten jest taki piękny, delikatny różyk. Doskonałe są, uwielbiam. Formułę, opakowanie, odcienie, wszystko się po prostu tutaj zgadza. I słuchajcie,
to wszystko. Jakimś cudem przez to wszystko przebrnęliśmy razem ze Swatchami, także wow, jestem w szoku, nie? No i słuchajcie, tyle. Nawet nie wiem, co mam wam powiedzieć. Żebyście powiedzieli mi, która jest najładniejsza. Chyba ciężko ogarnąć, która jest która w ogóle teraz, nie? Ale dajcie mi znać, jak podobał się wam ten film, czy lubicie taki przegląd kolekcji i czy lubicie takie długie formaty, bo często jest tak, że wiele osób mówi, och, jak super, że taki długi film, a potem ja w statystykach widzę, jak to często jest przewijane i tak dalej, więc no właśnie, już mi szaleje lampa. Już za długo tutaj siedzę. Także dajcie mi znać, jak podobał się wam dzisiejszy odcinek, czy znaleźliście dla was może coś ciekawego, jakiś ciekawy odcień, co myślicie, piszcie koniecznie w komentarzach. Jeżeli chcecie więcej przeglądów, to napiszcie mi, na co mielibyście ochotę, co chcielibyście zobaczyć jako następne. I ja serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!